No siemanko Elson, witam wszystkich serdecznie, Michał z tej strony. Ostatnio dość głośno się robi o SUI, ponieważ odpalili drugą falę swoich testnetów, więc można stawiać nody i testować właśnie tą nową sieć. Więc w tym wideo dowiesz się, co ja o tym myślę, pokażę Ci tutaj różne rzeczy i dodatkowo jeszcze zrobimy sobie dwa testnety, także już nie przeciągając zapraszam na intro! Tutaj na ich forum pojawił się wpis właśnie o tej drugiej fali, która zaczęła się dokładnie 25 stycznia i tutaj możemy przeczytać, że rozszerzona fala obejmuje udział walidatorów, pełnych operatorów nodów, delegatorów, twórców aplikacji i użytkowników końcowych. W tej zdecentralizowanej i zróżnicowanej na całym świecie sieci testowej będziemy wspólnie testować tokenomię SUI, w tym zarządzanie epokami, czyli operacje tekonomiczne takie jak staking, unstaking, dodawanie i usuwanie walidatorów oraz dystrybucja nagród ze stakingu. Odbywa się to w granicach epoki. Podczas fali drugiej wdrożymy wszystkie te zmiany z wyjątkiem dodawania i usuwania walidatora. Mechanizm gazowy. Walidatorzy będą uczestniczyć w ustalaniu referencyjnej ceny gazu w sieci poprzez badanie ceny gazu oraz monitorowaniu działania walidatorów poprzez regulację liczenia. Fundusz pamięci masowej, czyli każda transakcja SUI, która przydziela nową pamięć masową, jest obciążona opłatą za bajt, która jest przekazywana do funduszy pamięci masowej. Walidatorzy zdobywają nagrody w postaci stawek zarówno od delegowanych stawek, jak i SUI w funduszu magazynowym, zapewniając, że zarówno obecni, jak i przyszli walidatorzy otrzymają wynagrodzenie za przechowywane dane. Delegacja plików i mechanizm Proof of Stake. Każdy członek społeczności SUI może uczestniczyć w zarządzaniu siecią Proof of Stake i otrzymywać nagrody w postaci SUI. Zobacz więcej szczegółów. Dobra, no i te nagrody oczywiście, które są przyznawane, to nie jest airdrop, to są oczywiście tokeny testowe. Jeśli jesteście walidatorami, którzy już funkcjonują na sieci, teraz będzie problem, żeby w ogóle stworzyć, postawić jakiegoś noda i zostać walidatorem. Ja wcześniej się w to bawiłem, chociaż no chciałbym się uchronić od tego, ponieważ nie jestem specjalistą stawiania nodów. Jednak jeśli chcielibyście zobaczyć, z czym to się je, to tutaj zapraszam na to wideo u góry, wam podepnę. Jeśli macie chęć, to stawiajcie nody, z tym, że te wymagania, które oni mają tutaj na tego noda, ten VPS, którego ja używałem, nie spełnia tych wymagań, więc ja nie mogłem aktywować tego noda. Jest tutaj wdrożona jakaś grywalizacja, jednak tylko dla właśnie walidatorów. Są tutaj opcje jeszcze na full nody i oczywiście dla deweloperów, którzy tworzą jakieś zdecentralizowane aplikacje. Jeśli chodzi o nas, czyli o delegatorów, no to sprawa jest tutaj bardzo prosta, przynajmniej mi się tak wydaje. W ogóle, jeśli byście chcieli postawić sobie tego noda, to wchodzicie na dokumentację, dajecie tutaj build i proszę bardzo, tutaj jest instrukcja, jeśli chodzi akurat o DevNet, widzicie, tutaj jest DevNet, ale testowej jakiejś nie ma, chociaż wątpię, żeby tutaj były w ogóle jakieś różnice, jeśli chodzi o sieć DevNetową do sieci testnetowej. A my jako delegatorzy możemy uderzyć do kraników, z tym, że kraniki już zostały wyłączone, przynajmniej te, które korzystają z API. API po testnecie już zostało wyłączone. Widzicie tutaj RPC error i jedyne tokeny testowe, jakie możecie w tym momencie sobie zebrać, to są tutaj na ich Discordzie. To jest Discord SUI, czyli ten normalny, to nie jest SUI Global. I tutaj są limity chyba na 6 godzin. Co 6 godzin można wystosować taką komendę, czyli wykrzyknik, faucet i adres naszego portfela. Ja tutaj mam jeszcze właśnie niecałe 4 minuty do deadline'u. Jak wysłałem pierwszy raz, to po prostu mi nie poszło. To znaczy była tutaj taka informacja, że mają tam jakieś problemy i za niedługo je wyślą, jednak jeszcze nic nie dostałem. Tak czy siak możemy wejść sobie na nasz portfel SUI i pojawi się nam tutaj taka opcja Stake and Earn. Jeśli sobie wejdziemy, mamy tutaj różnych walidatorów, Select Amount, no i mi dalej pokazuje 0, więc muszę walczyć o te tokeny testowe.
testowe. Widziałem, że tam Mikołaj też pisał, że trzeba mieć w ogóle przeglądarkę ustawioną na język angielski. Zaraz wam to znajdę też. Tutaj właśnie mamy ten post, tokeny na Discord. Ważne, żeby mieć aktualną wersję tego naszego portfela, więc po prostu najlepiej jest zrestartować sobie przeglądarkę i wtedy powinna nam się ściągnąć automatycznie ta aktualna wersja. I tutaj jeśli używacie Brave'a, to właśnie lepiej jest go przestawić na English United States. No i on tutaj wybiera akurat tego Forball walidatora. Moment, bo on tu wpisał swoją wartość. Zobaczmy, czy to w sumie tak zadziała. Jeśli to zrobimy tak, select. Nie, u mnie dalej nie działa, znaczy nie działa, bo nie mam tokenów po prostu. Więc mam nadzieję, że przy tej drugiej rundzie mi je wyślą. I wtedy jak je zablokujecie, to tutaj powinien się wyświetlać current stake. No i w sumie to tyle. Zostawię wam też ten wpis w opisie, bo kraniki niestety nie działają już. A my możemy uderzyć do jednego z pierwszych devnetów tutaj w sumie, który mamy. Wbijamy tutaj, podłączamy się naszym SUI walletem, connect. Musimy tylko pamiętać, żeby tutaj się zmienić na SUI devnet. Tak jest. I teraz możemy poprosić o jakieś tokeny, jeśli ich nie mamy. Ja coś tu mam. I wbijamy tutaj na ten faucet i nie mintujemy SUI, ale mintujemy na przykład trochę bitcoina. 5 bitków sobie wymintujemy, żeby można było się tutaj czymś pobawić. Sukces, elegancko. Trochę BNB, czemu nie? Potwierdzamy również. Kolejny mamy Ethereum, ciach, zatwierdzamy i jeszcze 3 stablecoiny, czyli USDC, zatwierdzamy go również. Później mamy USDT, zatwierdzamy ciach. Dobra, i teraz mamy DAI. Mintujemy to ostatnie DAI i później możemy sobie wbić tutaj na tego DEXa i porobić jakieś swapy. Różne swapy, jakiekolwiek chcecie. Najlepiej to właśnie będzie Ethereum powymieniać może na jakiś BNB czy coś takiego. Jednego tutaj swapa sobie strzelimy, ciach, approve. Powinniśmy dostać 2 BNB, więc teraz na przykład to BNB możemy sobie wymienić na trochę DAI. Jedno, a nie ma takiego pula. A jakiego macie tego pula? Tylko do Ethereum mają tego pula, więc możemy jeszcze sobie jednego BNB do Ethereum sprzedać. Elegancko poszło. Może jakiegoś Bitcoina. Też jednego możemy sobie tutaj do Ethereum sprzedać. Ciach, proszę bardzo. Teraz możemy jakieś stablecoiny. Swapujemy elegancko. Zmieńmy sobie tutaj na ciemny widok. Jeśli chodzi o pulę, to na razie tutaj nie możemy nic zrobić. Wracając do tego posta, to możemy wbić oczywiście do nich na Discord. Ja już chyba nie mam dzisiaj miejsca, żeby tutaj wejść. Join, a nie, jeszcze mam miejsce. To już jest chyba ostatnie, ale często mnie się pytacie, co robić. No najlepiej je po prostu regularnie monitorować i jeśli uważacie, że nic już z tego Discorda tam nie będzie, to możliwe, że można go usunąć. Aczkolwiek mi często się zdarza tak, że właśnie po tym jak usunę tego Discorda, to coś tam się później dzieje. Tu trzeba tą ikonkę kliknąć, bo jak jej nie klikniecie, to was nie zweryfikuje. I gdzie tutaj jest jakiś feedback? Tutaj na offering i na DEX wchodzimy i tutaj robimy screenshot, żeby było widać, co my tutaj zrobiliśmy. Activities najlepiej. No ale teraz zupełnie nie wiem, jak mam tutaj znaleźć ten activities, więc po prostu robię takiego screenshota, żeby tutaj było widać moje balanse i żeby było widać mój adres. W ten sposób, tak jest. I teraz sobie kopiuję mój adres i wbijam tutaj i ją tu tutaj zostawiam. Tak i enter i dzięki, cześć, czapka. Mają oni tutaj crew 3 w ogóle, ale nie, tam to ja nie wchodzę. Dobra, więc lecimy z kolejnym. Tutaj znowu od Mikołaja. Wziął się chłopak ostatnio do roboty. Tu jest Wisp Swap, więc też będziemy swapować. Również to się dzieje na devnecie. Tutaj jest link, więc tak, łączymy się oczywiście naszym SUI walletem Connect po devnecie. Tutaj jak wejdziemy, możemy dać request faucet i możemy, a on tu akurat widzi te nasze tokeny, które użyliśmy tam. Super. Ale to może sobie weźmiemy i tak te tokeny, które oni tutaj oferują. Tutaj failed akurat. Potrzebujemy przynajmniej te tokeny testowe, te USDT. Miejmy nadzieję, że przynajmniej te zlecą. Nie lecą! Może 5 chociaż nam dadzą? Też nam nie chcą dać. A możemy jakiegoś swapa zrobić? No to musimy próbować tutaj. No chyba mi to nie pójdzie. Próbuję tutaj różne ilości i tak dalej, ale
za bardzo to w sumie nie ma żadnego znaczenia. No ale nic, może mi się to nie uda, a może wam się uda, więc później jak już dostaniecie te tokeny, to oczywiście tak samo jak i w poprzedniej wersji trzeba tutaj porobić jakieś swapy. Można dodać jeszcze pulę płynności, więc add liquidity, tam sobie dodajemy. Oni tutaj nie operują akurat na tych tokenach z tej wcześniejszej apki. I jeszcze tutaj można zrobić tak zwanego zapa. To jest ciekawe, no fajne. I na Discord znowu weryfikuje i krótszy i wow. A u mnie to nie działa. No jaki wstyd w ogóle. Tylko wiecie, no jak kombinują przy tym testnecie, to bardzo możliwe, że na devnecie też tutaj coś się dzieje. W ogóle jeśli chcielibyście zobaczyć więcej opcji na testnety, jeśli chodzi o SUI, to wbijacie tutaj do tego gościa, wbijacie na playlisty i on ma tutaj playlistę SUI Network. Wbijacie sobie tutaj i mamy tak, SUI Network, szansa na potencjalny airdrop. I tutaj macie bardzo dużo linków w opisie, które możecie sobie przeskoczyć. Tak samo macie instrukcję do postawienia tego full noda. Terminal, enter i lecimy z pierwszą instalacją. Tutaj jest męczarnia z tym kodem i kilka innych wideo, które będzie można przeklikać, tylko wydaje mi się, że te testnetowe wszystkie aplikacje to należy poczekać jeszcze kilka tygodni, żeby oni zaimplementowali odpowiednio tą nową sieć testnetową i wtedy pewnie pojawi się wysyp tych testnetów, więc będziemy mogli klikać. A tymczasem to już by było na tyle w tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę. Daj łapkę w górę, jeśli dowiedziałeś się dzisiaj czegoś nowego. Subskrypcję, jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału. I siemanko, pozdrówki. Yo!